Before he was killed in a plane crash. Kiedy zginął w katastrofie samolotowej. I considered him one of the best orthodontists I've ever known. Uważałem go za jednego z lepszych ortodontów, jakich znałem. And you can learn so much from reading his articles because they are so logical. Możecie Państwo naprawdę wiele się nauczyć, czytając jego artykuły, bo są tak logiczne. But he was very definite about this. What defines a skeletal class 1 occlusion? How would you define it? Jak definiujemy szkieletową klasę pierwszą? Help me out a little bit. Pomóżcie mi Państwo. How do you define a Jak class 1? definiujecie szkieletową klasę pierwszą? Help. Proszę mi powiedzieć. Szkieletową. Yeah, skeletal class 1. How do you define it? First we consider A and B angles. A and B angles. Bierze pod uwagę kąt A and B. How much? 0 and 4. Between O and 4. How many people agree with that? Ilu z Państwa zgadza się z Don't be hesitant. że taką masę powinien przyjąć kąt A and B. How many people disagree with that? A ilu z Państwa się z tym nie zgadza? How many people don't care? A ilu z Państwa to nie obchodzi? What she said, don't turn red. Nie czerwień się. Oh, there, she's purple now. Oh my God, teraz jest kolorowa. What she has said is what is commonly taught and what is commonly believed. To, co powiedziała Pani Doktor, to jest prawda, w którą powszechnie wierzymy. What defines a class 2? A jaka jest definicja klasy drugiej? Kąt 5 or more. kąt AMB powiększony o 5 stopni więcej. And that is still being taught, I to jest to, czego nadal nas uczą. unfortunately. Niestety. What's a class 3? A jaka jest definicja trzeciej klasy? Below 0. Kąt AMB mniejszy od zera. But is this true? Ale czy to prawda? Well, John Casco John Casco and Shepard, i Shepard back in 1984, w 1984 roku took a large group of class 1 patients zebrali dużą grupę pacjentów z klasą pierwszą, who had excellent occlusions z doskonałą okluzją and excellent facial characteristics. i idealną charakterystyką twarzy. And they measured them. Dokonali pomiarów And what they found was that the A and B would range from -3 to +8. i okazało się, że kąt AMB mieścił się w zakresie od -3 stopnie do +8. Now we know now, I'm going to show you one here in a minute, Teraz już wiemy, a pokażę to Państwu za moment, it goes up to 8, że to 10. kąt AMB może wzrastać nawet do 10 stopni. Maxillary incisor was anywhere from 93 to 120. Pozycja siekaczy względem linii SM może być od 93 do 120 stopni. The A and B, the mandibular incisor had a relationship of APO from -4 to +6. A odległość dolnych siekaczy od linii apogonią sięgała od -4 do 6 mm. These were class 1, really good looking people. To byli naprawdę dobrze wyglądający pacjenci z klasą pierwszą. In 1988, McNamara and Ellis did a similar study W 1988 roku McNamara i Ellis wykonali podobne badania, of untreated adults oceniając nieleczonych dorosłych with ideal facial and occlusal relationships. z prawidłowymi warunkami twarzowymi i gryzowymi. And what did they find? Co się okazało? Essentially the same as Casco. Bardzo podobne rezultaty do badań Casco. So what I want to focus your attention on To, na czym chciałbym skupić Państwa uwagę, is not to try to put restraints on what we call normal. to, aby nie... Restraints, don't put borders, don't put limitations.
są to, aby nie wprowadzać ograniczeń do tego, co uznajemy za normę. Okay, what Creekmore had found To odkrył Creekmore. was that if you use the line NA, Jeżeli wykorzystujemy linię NA, that in well-balanced faces, to w zrównoważonej twarzy, that the maxillary incisor górne siekacze would be about 4 to 5 millimeters in front są przez tę linię wysunięte o około 4 mm. of that line, and typically that line went right through the center of the lower incisor. A dodatkowa linia ta zazwyczaj biegnie przez środek dolnych siekaczy. And it does this frequently in well-balanced faces. Tak dzieje się często w stawach zrównoważonych. Now here's one that's 5 degrees A and B. Tutaj mamy kąt AMB 5-stopniowy. Maxillary incisor is 5 millimeters ahead of the line. Górne siekacze wysunięte przed linią o 5 mm. The line goes right through the center of the lower incisor. Ale linia przebiega przez środek dolnego siekacza. Here's one that's 2.5. Tutaj mamy kąt AMB 2,5 stopnia. 4 millimeters. 4 mm. Goes right through the center of the incisor. Linia biegnie przez środek dolnego siekacza. Here's another one that's 5 degrees. Kąt AMB 5. 4 millimeters in front of the line. 4 mm przed linią. 1 millimeter ahead of this line. 1 mm przed linią, jeśli chodzi o dolny siekacz. So now look at this lady. Popatrzmy na tę pacjentkę. Nice profile. Dobry profil. Look at that smile. Popatrzmy na uśmiech. I mean, good looking girl. Naprawdę ładna dziewczyna. So let's look at her measurement. A teraz popatrzmy na jej pomiary. Perpendicular to true horizontal. Prostopadła z poziomej Soft tissue płaszczyzny A points, 3 millimeters. i odległość Perfect. od punktu A na kartach linii 3 mm, czyli ideał. But look at the A and B. Ale spójrzmy na kątach B. 10 degrees. 10 stopni. 10 degrees. And look at this. Spójrzmy tu. Lower incisor to mandibular plane, Dolne 104. siekacze nachylone do podstawy kostnej, a więc do przodu brzuchy, o 114 stopni. The Tweed people would go crazy. Zwolennicy teorii Tweeda chyba doszaleli. But this woman has never been treated. Ale ta kobieta nigdy nie była leczona. See? Never been treated. Nigdy. You think you could improve that? Probably Myślicie not. Państwo, że można to poprawić? You could improve that? Probably not. Można to poprawić? Prawdopodobnie nie. Now, there's a man down in Argentina Kolega z Argentyny who has developed the A-line, prowadził linię A. and it is a big improvement. To jest wielki rozwój w ortodontii. Alfredo Alvarez, Alfredo Alvarez, and it's called the A-line, jego linia A, and he developed the A-line because it's based upon soft tissue positions. która oparta jest o pozycję tkanek miękkich. Now you've got a copy of this article in that disc, I think. Macie Państwo kopię tego artykułu na dysku. You've got a copy of the Creekmore article also. Macie tam również kopię artykułu Creekmora. And what Alvarez did was the same thing that Creekmore did. He took those measurements and examples from the McNamara and the Casco article. Alvarez zrobił dokładnie to samo, co Creekmore. Wziął pomiary z artykułów Casco i McNamary. And rather than try to use Frankfurt, I co use Frankfurt? he did not use Frankfurt. Ale nie wykorzystał płaszczyzny frankfurskiej. Because even Downs, who used the Frankfurt line, Dlatego, że nawet ci, którzy... Even Downs. Dlatego, że nawet Downs, który did not like it. wykorzystywał płaszczyznę frankfurską, tak naprawdę nie był z niej zadowolony. Because it varied so much. Dlatego, że położenie tej płaszczyzny było tak różne. So
Sometimes it's parallel to the floor, Czasem była równoległa do podłoża, and most of the time it's not. ale w większości przypadków nie. And it's interesting to me when you see these articles in the journals, I to, co dla mnie jest interesujące, to fakt, że kiedy czytam te artykuły and they say, this is Frankfurt, w periodykach i myślę i mówię, to jest płaszczyzna frankfurcka, it is always a true horizontal. It's always. to ona jest zawsze prawdziwą płaszczyzną poziomą. So what they're doing in those articles is varying and making them parallel to the floor. Czyli to, co dzieje się w tych artykułach, to jest próba zróżnicowania płaszczyzny tak, aby była ona równoległa do podłoża. I know a friend of mine asked McNamara one time. Jeden z moich kolegów zapytał kiedyś McNamary. He said, don't you think it's strange that all of your Frankfurt planes are parallel to the floor? Zapytał, czy nie uważasz, że to jest dziwne, że wszystkie twoje płaszczyzny frankfurskie są zawsze równoległe do podłoża? He didn't like the question. Nie podobało mu się to pytanie. But that's why this analysis depends upon true horizontal. Dlatego ta analiza, o której ja będę Państwu mówił, jest oparta na prawdziwej płaszczyźnie poziomej. Now the A line he uses, and incidentally, Wracamy do linii A, którą stosował does not refer to Alvarez. Nie odnosi się ona wprawdzie do Alvareza, to A. It refers to A point. Tylko do punktu A. So what he does with a line that is parallel to true horizontal, Co Alvarez zrobi? Wykreślił linię równoległą do prawdziwej płaszczyzny poziomej. he takes this distance between soft tissue A point and the soft tissue point where it touches. Hard tissue A point. Hard tissue A point is soft tissue. Mierzył odległość na tej linii między kostnym punktem A i punktem suprażale. And he divides that into thirds. I podzielił ten odcinek na 3 części. And this third that is closest to hard tissue A point, I na 1/3 najbliższej tkanką farby he drops a perpendicular narysował płaszczyznę prostopadłą to true horizontal, do prawdziwej płaszczyzny poziomej and in well-balanced places, i stwierdził, że w ważach o harmonijnym profilu this incisor will be within 1 millimeter of that line. siekacze te powinny być w odległości około milimetra od tej linii. So we're going to use this in just a minute. But he Będziemy took programować, wykorzystywać w praktyce. all these cases and he drew that A line, Wziął wszystkie swoje przypadki i narysował linię A and every one of them came within 1 millimeter of that line. i wszystkie siekacze dolne mieściły się w odległości, górne mieściły się w odległości milimetra od tej linii. And of course, this is that young lady that I just showed you. To jest właśnie ta młoda pacjentka, którą Państwu przed chwilą pokazałem. Here is her A line, Tutaj linia A and that is 1 millimeter ahead of the A line. i górny siekacz wysunięty o milimetr przed Certainly linią. within range of normal. Czyli leżący na podłożu. Now here's some of the patients he treated that are in that article. Tutaj pacjenci, których leczył, przedstawili He bardzo. decided this incisor was just about where it needed to be. Górny siekacz był prawie na pozycji idealnej, So he didn't want to change that. czyli nie chciał zmieniać jego położenia, But he took out premolars and the upper. ale usunął przedstronowce w uchu górnym, But he didn't change this upper incisor. nie zmieniając położenia górnych siekaczy. Now here's one where he didn't want to change it much. Daje jeszcze jeden przypadek, w którym również nie chciano zmienić położenia siekacza, He treated this one non-extraction. ale tutaj leczono techniką nieekstrakcyjną. And here's a surgical case. And boy, this is very valuable surgical case. Tu przypadek, bardzo cenny przypadek chirurgiczny. Particularly when you're going to do a mandibular setback. Szczególnie w przypadkach, kiedy chcemy mandibułkę, He decides where he wants that upper incisor. decyduje się o położeniu górnych siekaczy. And he treats the upper arch to that point. I to jest cel leczenia uszu górnego. And then that becomes a template
powstaje przecież szablon for repositioning the lower do jaw. repozycji lufy. And then he reduces the lower jaw to coincide with the upper incisor. Następnie cofa się lufę tak, aby położenie dolnych zębów odzwierciedlało położenie zębów górnych. But what he's doing is essentially what Holloway did. Ale to, co on robi, w zasadzie z tym, co robił Holloway. He uses the upper incisor Czyli wykorzystuje górne siekacze as the key to your diagnosis. jako narzędzie diagnostyczne. Because it's the upper incisor that determines the position of the upper and lower lip. Dlatego, że górne zęby sieczne determinują położenie wargi, zarówno górnej, jak i dolnej. And I think this is the only thing that makes much sense. I wydaje mi się, że jest to jedyne sensowne postępowanie. Aesthetically. Z punktu widzenia estetyki. Now, I'm going to give you we're going to hand these out now. I'm going to take one of these and pass it on. Just take one of them yourself. Arkusze. W takim razie te strony prezentuję Państwu. Now, the basis of the analysis I used Podstawą analizy, którą ja stosuję, is true horizontal. jest prawdziwa płaszczyzna poziomu. Now, true horizontal is proven very repeatable. Płaszczyzna pozioma, prawdziwa, jest płaszczyzną powtarzalną. Now, if you have an uncertainty about whether the patient is in true horizontal or not, Jeśli macie Państwo jakiś problem, aby ustalić, czy pacjent ma ustawioną prawidłowo tę poziomą płaszczyznę, prawdziwą, you can put a mirror in front of your cephalometric machine to można postawić lustro naprzeciwko aparatu do zdjęć telerentgenowskich and ask the patient to look at themselves. i poprosić pacjenta, aby w to lustro patrzył. And they would just naturally I pacjent w sposób naturalny look at true horizontal. będzie patrzył idealnie poziomo. But if you don't have a place for a mirror, A jeśli nie macie Państwo miejsca na lustro, you can get very good very quickly at making sure they're in true horizontal. Just tell the patient to look straight at me. Look straight here. Jeśli nie macie Państwo miejsca na lustro, to możecie po prostu poprosić Państwo pacjenta, żeby patrzył prosto przed siebie. And you can very quickly determine if they're looking up or if they're looking down. I wtedy bardzo szybko ustalicie Państwo, czy pacjent zadziera, czy spuszcza głowę. So just put them in true horizontal. Trzeba go ustawić idealnie poziomo. Because that's the way we look at people. To jest sposób, w jaki patrzymy na ludzi. And all of these measurements are going to be dependent upon that appearance that they give normally and naturally. I wszystkie te pomiary będą właściwie oparte o ten naturalny wygląd pacjenta. Now the first one is this true horizontal. A zatem pierwsza rzecz, prawdziwa płaszczyzna pozioma. You don't have to put it below the orbit. Nie trzeba jej prowadzić poniżej punktu orbitala. It doesn't really matter. It can be at this level. Może być na tym poziomie, na tym poziomie. I just put it there for convenience. Ja dla wygody umiejscowiłem ją w tym położeniu. The second one Druga rzecz, is that measurement of Holdaways pomiar Holdawaya from that true horizontal down to the curvature of the lip. od prawdziwej płaszczyzny poziomej do krzywizny wargi górnej. The third one, Trzeci pomiar. I go ahead and figure out my A line. Przejdźmy dalej. Jest to moja linia A. And remember that is 1/3 of the distance from here to here. I pamiętacie Państwo, że ta linia A leżała w 1/3 odległości między kątem i skórnym kątem A. And that's a perpendicular line from true horizontal. To jest właśnie linia prostopadła do prawdziwej płaszczyzny poziomej. In this particular patient, U tego szczególnego pacjenta it just happened to be on the incisor. ta linia leży na siekaczy. But what does that tell you? Co to Państwu mówi? It tells you that you don't want to do very much with this incisor. To mówi Państwu tyle, że nie chcecie zbyt dużo zrobić z tym górnym siekaczem. The fourth Czwarty pomiar is perpendicular from true horizontal to A point.
Jest to linia prostopadła, która biegnie z punktu przez punkt A z płaszczyzny poziomej. The fifth one is a perpendicular to B point. Punkt piąty to płaszczyzna prostopadła, która biegnie przez punkt B. Now this is the most objective way of looking at the sagittal discrepancy between upper and lower jaw. To jest najbardziej obiektywny sposób analizy strzałkowej niezgodności szczęki i lufy. Most people will measure it from A and B difference. Większość lekarzy ocenia te różnice na podstawie kąta ANB. And that's dependent A to z kolei zależy upon the cranial base length. od długości podstawy przedniego dołu czaszki. It's dependent upon the angulation of this cranial base. A także od jej nachylenia. It can be down, it can be up, it can be long, it Może ta can be podstawa short. być nachylona ku górze, ku dołowi, może być krótka, długa. And nasion has very little to do with the sagittal difference between the upper and lower jaw. Punkt nagle ma naprawdę niewiele wspólnego z różnicą w położeniu strzałkowym między szczęką i lufą. So I just don't want to base my decisions Nie chcę opierać moich decyzji on something that I cannot affect. na czymś, na co nie mogę mieć wpływu. And I cannot affect the cranial base. Nie mam wpływu na podstawę czaszki. The sixth thing I want to put is that NA line. Linia NA. That's so that I can use that measurement that Creekmore developed. Tak bym mógł wykorzystać pomiar prowadzony przez Creekmora. And then the seventh is the occlusal plane. Kolejna linia to linia płaszczyzna okluzu. The eighth is the angulation of that upper incisor. Ósma linia charakteryzuje wychylenie górnego siekacza. The ninth Linia dziewiąta is the length of the maxilla related to condylion. to the length of maxilla, Related to condylion. to długość szczęki odniesiona do wyrostka tłuszczowego. The fifth thing I want to measure is the length of the mandibular, of the mandible, from condylion to nathion. Dziesiąta linia to linia, która odzwierciedla długość lufy względem wyrostka tłuszczowego i de facto łączy płykieć z pulsem z nacją. And the final thing I want to measure is the anterior facial height. A ostatnia rzecz, którą mierzę, to wysokość, przednia wysokość twarzy. Now people say, why don't you measure the mandibular plane? Padają pytania, dlaczego Yeah, why don't measure the mandibular plane? dlaczego nie dokonujesz pomiarów płaszczyzny lufy? Because again, it's usually dependent upon the Frankfurt, Dlatego, że znowu położenie płaszczyzny podstawy lufy zależy od płaszczyzny which can be Frankfurtu, up or down, która może być nachylona ku górze lub ku dołowi. and it can be related to SN, which can be up or down. Skorelowana również z kątem, z linią SN, która ponownie może być nachylona ku górze lub ku dołowi. And this distance from here to here A ta odległość stąd dotąd tells me all that I need to know about the mandibular plane. mówi mi wszystko, co chciałbym wiedzieć o położeniu płaszczyzny podstawy lufy. So it's just a convenient measurement, and I like to use it. To są wygodne pomiary i ja lubię je stosować. Now these last three measurements, Trzy ostatnie pomiary, this, and this, czyli 9, 10, 17, come from the Harvard analysis. pochodzą z analizy Harolda, And McNamara has used these, którą stosuje McNamara, but he studied with Harvard. ale on studiował z Haroldem. So, you've got this, I believe, in another one of those pages I gave you. Na kolejnej stronie, którą Państwu dałem, macie Państwo te And wartości. those are the measurements To są pomiary of ANS to ME, condylion to nathion, condylion to point A.
But those are pretty good measurements. Now, To what są I bardzo would, dobre pomiary. yeah, behind every good man there's a woman. Za każdym dobrym mężczyzną jest kobieta. Okay, now at this point, what I'd like for us to do is to take those two cephalometric tracings you have. Teraz chciałbym, żebyście Państwo wzięli te dwa obrysy cefalometryczne. One is Kelsey and the other is Amanda. Let's take Mamy these. Patryka i Amandę. Take these two tracings and let's do those measurements on them. Czyli na tych dwóch cefalogramach, na tych dwóch obrysach wykonujemy te pomiary, które opisałem przed chwilą. Use these templates that you have. Wykorzystując szablon, który Państwo macie. And just make those measurements and refer to this page. I kiedy dokonując tych pomiarów, proszę, abyście Państwo jako punkt odniesienia traktowali instrukcję, czyli ten chłopiec w wieku lat 11. Take this template and put it out here on. Żeby zaznaczyć prawdziwą płaszczyznę poziomą, trzeba wziąć ten szablonik plastikowy Put it right on the edge of the paper. i pokryć jego krawędź z krawędzią papieru. Teraz zapytamy, jak ma przebiegać płaszczyzna okrągli. And you want to bisect the molars. Płaszczyzna okrągli musi przeciąć Okay, you want to bisect the molars, which is here. Przecina trzynastkę tak jak tutaj. And then you want to bisect the incisors. So you want an equal amount of incisal above and below this line. Aha, i chcemy, aby taka sama ilość siekaczy i górnych i dolnych wystawała jakby pod i nad płaszczyzną okrągłą. So that's what I call bisecting. I to jest to, co nazywam przecinaniem siekaczy. Okay? Sometimes that can be confusing. Tak. Dokładnie? Dobra, to ja powiem. Ta linia biegnie od punktu kondylion, a punkt kondylion jest określany jako wypadkowa między najwyżej położonym punktem na kłyczciu i najdalej do tyłu położonym punktem na kłyczciu. I to jest punkt kondylion, z którego prowadzi się linię do punktu A. I wtedy mamy linię 9, a 10 prowadzimy the 10th line is pointing towards maximum point, not Polonia. Bo powiedział Gnacjon, a narysowane jest tak. No właśnie. So Larry, can you tell us precisely about the 10th line? It's supposed to point towards maximum. 11, więc wysyłamy? Tak. Blisko możemy. Let's go through this just a minute. Condylion is the most backward and upward point on the condyle. This is the most upward, this is the most backward. Czyli tutaj tłumaczy Pan Profesor położenie właśnie punktu kondylion. To wypadkowa między najwyżej i najbardziej tyłowi położonym punktem na wyrostku płynniowym. So you're going to draw. Trzeba narysować linię. Całe 4. You're going to draw a line from condylion out to A point. Czyli trzeba narysować linię z kondylionu do punktu A. And you're going to measure that distance. I zmierzyć tę odległość. And in this case, I get about 94. I u tego pacjenta to jest około 94 mm. And then you're going to measure out the Nathion. Now, Nathion, this is the most forward point on the jaw.
this most downward point. Nadzion to jest znowu punkt wypadkowy między najniżej na swoim położonym punktem i najbardziej wysuniętym punktem brudki, czyli pogonione. So you're going to draw a line. And you're going to measure that, and that distance is about 110. Następnie ponownie mierzymy tę odległość między punktem kondylion i punktem nation i u tego pacjenta jest to 110, 110? Yeah. 110 mm. No, wait, yeah, 110. And the difference between those is about 16. Czyli różnica tych dwóch pomiarów wynosi 16 mm. And then you're going to measure this anterior face height, Następnie mierzymy przednią wysokość twarzy, which is from here to there, it's about 60. która u tego pacjenta wynosi około 16 mm. 60, przepraszam, milimetrów. So you want to compare those with your normal. Można te wartości porównać z Państwa normami. And let me get Kelsey was about 11 when we started. Kelsey miał tę wartość około 11, kiedy zaczynaliśmy leczenie. So normal would be about 111. A prawidłowo byłoby to około 111. And it would be about 89 here. Tutaj 89. And it would be about 61 here. Tutaj 61. The difference would be around 22. Różnica między pomiarami 22. Okay? That's on Kelsey. To są wartości Kelseya. Go ahead and do both of these. Narysujcie Państwo linię na obu szablonach. Yeah, do both of the supplementals. And then we'll talk about them. But the position Ale pozycja względem this line has with the orbit, oczodołu, czyli pozycja osi długiej względem oczodołu. you'd like for this incisor to have an angulation that goes right to the back of the orbit. Prawidłowe położenie siekacza to takie, w którym linia ta biegnie bezpośrednio w tylnym odcinku oczodołu. And this one has almost a perfect relationship. To on u tego pacjenta położenie górnego siekacza jest prawie idealne. Okay, is everybody finished with Kelsey? Czy wszyscy z Państwa skończyli przypadek Kelseya? Tak. Tak? Jasne. Okay. Let's look at a couple of things that are interesting. Przyjrzyjmy się paru interesującym rzeczom. She's about 11 years of age, Ta pacjentka ma 11 lat. and so her mandibular length Długość brudzy should be around 111. powinna wynosić 111 mm. Most of you, I think, got 109. I measured 111, but I mean 110. U But większości Państwa wyszło to 109, 110 mm. the point is that mandible length is about right, about normal. Ale najważniejsze jest to, że długość brudzy jest praktycznie prawidłowa. Now, the maxillary length ordinarily is about 94.
I mean, about 89, that's normal. Jeżeli chodzi o normę długości szczęki, to dla tego wieku powinna ona wynosić 89 mm. But her measurement, I measured 94. A u tej pacjentki stwierdziliśmy, że ta długość wynosi 94 mm. And that tells you that this maxilla is a little long. Oznacza to, że szczęka jest nieco za długa. Which would make you think that maybe your therapy would be directed to the upper jaw. To mogłoby oznaczać, że Państwa terapia powinna przede wszystkim dotyczyć szczęki. Ale look where that upper lip is. Spójrzmy, gdzie leży warga górna. I measure on her, I don't know, 2.5, 3. 3 mm, which tells me that that upper incisor and that upper lip are just about where they need to be, and we don't need to change them. 3 mm to oznacza, że zarówno sięgacze górne, jak i górna warga leżą w idealnej pozycji, nie powinno się ich zmieniać. So even though this is a long maxilla, To nawet jeśli jest to za długa szczęka, we don't want to apply much therapy to it. nie chcemy jej poddawać zbytniej terapii. That is, we don't want to take any teeth out in the maxillary arch. Nie chcemy również usuwać zębów w uchu górnym. We don't want to put a headgear on this patient. Nie chcemy u tego pacjenta zastosować wyciągu wewnątrznego. Since the upper incisor Ponieważ górny siekacz can't be positioned much better than this. nie może być ustawiony lepiej niż jest. So we'll talk a little bit more about that when we do the VPO one. A więcej powiemy sobie o tym, jak będziemy robili wizualizację celów leczenia. Okay. Has everybody finished with Amanda also? Czy wszyscy Państwo skończyli również Amandę? Okay. Well, what we'll do is continue with a little bit different thing. And we're going to continue with another subject right now. Teraz będziemy kontynuować nieco inny temat. And what I'm going to share with you right now To, o czym chcę z Państwem się w tej chwili podzielić, is the most important thing that you will ever learn to najważniejsza rzecz, about Class 2 treatment. jakiej nauczycie się Państwo kiedykolwiek, jeśli chodzi o leczenie klasy drugiej. And you will never hear this from any other person. Od nikogo innego nie usłyszycie Państwo tego, co ja powiem teraz. It only took me 35 years to learn this lesson. A żeby pojąć tę lekcję, potrzebowałem tylko 45 lat. And believe me, I suffered. I wierzcie mi Państwo, że cierpiałem. And my patients suffered even more. A moi pacjenci jeszcze bardziej. Because I did not understand this basic geometric feature of Class 2 correction. Ponieważ nie rozumiałem tej podstawowej geometrycznej zasady korygowania klasy drugiej. So if you learn this and apply it, A Państwo, jeżeli się tego nauczycie i zastosujecie, you're going to be years ahead będziecie lata do przodu of other therapies. przed innymi lekarzami. Typical Class 2 malocclusion Typowa klasa druga looks like this. wygląda właśnie tak. Now if you take out maxillary and mandibular premolars, Jeżeli usuniemy przedprzonowe szczęce i włóknie, and that is very common with many therapies. to jest bardzo popularną techniką leczenia u wielu ortodontów. If you move this canine, this mandibular canine, Jeżeli kieł dolny distally, przesuniemy dystalnie, even 3 millimeters, nawet o 3 mm, you will never, ever be able to have a Class 1 canine. to nigdy nie odtworzymy klasy pierwszej na szła. Because it's geometrically impossible. Bo to jest geometrycznie niemożliwe. Now, you put that down in your diary Możecie to Państwo zapisać w swoim and pamiętniku never, ever, ever forget it. i nigdy nie zapomnieć, Because it's impossible. bo to jest niemożliwe. You're going to end up with this canine right in on. Tak
taki będzie rezultat końcowy, takie będzie końcowe położenie kładu. Even if you close all of the rest of the space, Nawet jeśli zamkniemy wszystkie szpary resztkowe, by these teeth coming forward, pociągając do przodu dolne zęby, your canine will still be an endone. to kły nadal będą stały w ułożeniu brzuszkowym. Just 1/3 of that extraction space being taken up by this lower canine Wystarczy kieł przesunąć o 1/3 szpary poekstrakcyjnej dystalnie. will doom your class 2 therapy. Doom. Cause it to fail. Takie przesunięcie dystalne kła zrujnuje sposób leczenia wady dotylnej. Now, one of the strategies they taught us, Jedna ze strategii, której nas uczono, to była, if they're not going to cooperate, jeżeli nie chcecie współpracować, then take out the maxillary first and the mandibular second. to wyrwijcie górne czwórki i dolne piątki. Ever heard that? Czy słyszeliście Państwo takie Very, strategii? very common. Bardzo popularna. Well, let's look at the geometry of it. Ale popatrzmy na geometrię. Just 1/3 of that space is taken up by the distal movement of this first premolar and canine. Just 1/3 of that space, you're going to end up with an endone canine. Zaledwie 1/3 lufy poekstrakcyjnej w brzuchie jest zamykana przez dystalny ruch czwórki i rezultatem końcowym jest brzuszkowa klasa na kład. For that strategy to work, Aby strategia ta działała, all of the extraction space must be taken up by the posterior teeth moving forward. cała lufa poekstrakcyjna w łuku dolnym musi być zamknięta od tyłu. That is very difficult to achieve. Jest to bardzo trudno uzyskać. You've got to have a very good patient Można mieć bardzo dobrego pacjenta, who will wear class 2 elastics, który będzie nosił wyciągi klasy drugiej, or you've got to be able to put on a functional appliance that will move those teeth forward. Możecie Państwo być w stanie zastosować aparat czynnościowy, który popchnie zęby dolne do przodu, And it's just almost impossible to do. ale to jest praktycznie niemożliwe. Best extraction therapy for class 2 malocclusion, removal of the maxillary first premolars only. Najlepszą zatem techniką leczenia klasy drugiej jest usuwanie zębów jedynie z górnym. Don't take out mandibular premolars. Nie należy usuwać dolnych przestrzenowców. Now the class 1 canines are possible, Teraz uzyskanie pierwszej klasy na kład jest możliwe. and you'll finish with these teeth in the class 2 occlusion. Oczywiście zęby boczne stawiają się w pełnej klasie drugiej. Rather than removing mandibular premolars when an arch length discrepancy exists in class 2s, here are some alternative strategies. Jakie są alternatywne metody do rozwiązania złożeń w łuku dolnym, gdy mamy do czynienia z drugą klasą? Mandibular interproximal enamel reduction. Stripping. Combined with the extraction of the maxillary first premolars, Połączony z ekstrakcją pierwszych przetrzonowców szczęce, removal of the upper second molars and retract the maxillary arch, usunięcie siódemek i cofnięcie łuku górnego, do whatever is necessary to avoid removing mandibular premolars. Don't butt your head up against impossibility. wykonanie czegokolwiek, aby uniknąć usuwania przestrzonowców w brzuchie. Nie należy walić głową w mur. Butt your head, you understand? Okay. When the mandibular arch length discrepancy is so large, Jeżeli brak miejsca w łuku dolnym jest na tyle duży, że then you have to take these out. ekstrakcje muszą być przeprowadzone, Be prepared to use aggressive class 2 interarch mechanics. trzeba być przygotowanym na agresywne stosowanie mechaniki wyciągów międzyszczętowych, A Herbst, MPA, Eureka, czyli aparatu Herbsta, aparatu MPA, Eureka spring, i sprężynę Eureka, Forces,
aparatu Ford, Jasper Jumper, Jasper Jumper, Mara, Mara etc., i etc., tak etc. dalej. And then consider what Dr. Begg did very frequently. Teraz należy się zastanowić nad tym, co często wykonywał dr Beck, Consider removing the maxillary first molars. czyli usunąć pierwsze trzonówce. That'll give you enough room to move the maxillary teeth back further. Szczęce to pozwoli na stworzenie wystarczającej ilości miejsca, aby cofnąć zęby górne. Or consider using micro screws to retract the maxillary arch. Albo należy wziąć pod uwagę zastosowanie mikrośrub, aby cofnąć cały górny. For years and years, I thought I was losing maxillary anchorage. Przez lata myślałem, że tracę zakotwienie w łuku górnym. That wasn't the problem. To nie był problem. The problem was if you moved those mandibular canines back, Problem polegał na tym, że jeżeli cofało się płyt, really just 3 millimeters, naprawdę, zaledwie o 3 mm, that causes you to fail. to zawsze prowadziło do błędu. Now look at this patient. Proszę popatrzeć na tego pacjenta. I mean, you see a patient like that, you want to go, Kiedy widzicie takiego pacjenta, to chcemy go zaklinać. looks like a vampire. Wygląda jak wampir. Yeah. So here, but look at his measurements now. Popatrzmy na jego wartości. You see, right here, 3 millimeters. 3 mm. That tells you, be cautious. Mówiłem Państwu, bądźcie ostrożni. Go. There it is. There it is. Look at the lower. Spójrzmy na udolny. Yep. Górny. Now, a lot of people use the irregularity index Wiele osób stosuje wskaźnik nieregularności, as a way of determining the arch length discrepancy. aby ocenić, jaki jest brak miejsca na wyrostku. That's not a very good way. To nie jest dobry sposób. And the fellow who developed the irregularity index, I ortodonta, który wymyślił ten indeks nieregularności, who's the guy at the University of Washington? był to pracownik Uniwersytetu Washington. Somebody help me remember his Czy name. ktoś z Państwa pamięta jego nazwisko? Kto? Kto? Little. That's it. Robert Little. Robert Little. He said specifically, don't use this for arch length discrepancy. Don't use it. Don't use it. On powiedział, nie stosujcie tego po prostu do oceny braku miejsca na wyrostku. Practically everybody does. A praktycznie każdy They'll say, stosuje. oh, well, look at this. We've got 2 millimeters here, 2 millimeters there, 2 Popatrzmy, millimeters. tu mamy 2 mm, tu mamy 2 mm. You know, so that's the way they count it. But that's not a good way of doing Czyli it. to był sposób obliczania, ale nie był to sposób najlepszy. With this patient, if you use the irregularity index, Jeśli do tego pacjenta zastosujemy wskaźnik nieregularności, you got 11 millimeters of discrepancy. to mamy 11 mm braku miejsca, But if you use an occlusogram, ale jeżeli zastosujemy okluzogram, we find that he has 2 millimeters of discrepancy on this side, to mamy 2 mm braku miejsca po jednej stronie 3 millimeters on that i side, 3 po drugiej. for a total of 5. To daje razem 5. Makes a big difference. I jest to raczej spora różnica. Now, if we use the tweed triangle, the treatment plan for this patient, Zastosowaliśmy trójkąt Tweeda w planie leczenia tego pacjenta. it tells us that we need to move this lower incisor lingually 4 millimeters, Z tego planu wynika, że powinniśmy cofnąć dolne siekacze 4 mm w stronę języka, multiply that by 2, mnożąc to przez 2, that's 8 millimeters. wychodzi 8. So we've got to move that lower incisor back 8 millimeters according to the tweed triangle. To oznacza, że zgodnie z trójkątem Tweeda siekacze dolne powinniśmy cofnąć 8 mm. Now, if we use a Steiner analysis, Jeżeli zastosujemy analizę Steinera, it also tells us that we must move this lower incisor back to 4 również, millimeters. że musimy cofnąć dolne siekacze, Double that, it's 8 millimeters. musimy cofnąć dolne siekacze 8 mm. Now, this is the Steiner box. To jest pudełko Steinera, czy tabela Steinera. And this is the way that
most people use the Steiner box because it only measures changes in the lower arch. Z tej tabeli widzicie Państwo, że dokonywane są jedynie pomiary zmian wokół dolnych. And that's what I used for a long time, 30 years. Ten szablon stosowałem przez długi czas. But it doesn't consider the maxillary arch. Ale nie ma tutaj miejsca na pomiary serca. And that has equal importance. A to ma podobne znaczenie. But if you use just the Steiner box, ale jeżeli popatrzymy na tę tabelę, this patient has 11 millimeters of discrepancy. U tego pacjenta widzimy niedobór miejsca 11 mm. We need to move the lower incisors back 8 millimeters. Widzimy, że musimy cofnąć dolne siekacze 8 mm. If we use intermaxillary mechanics for this class 2, a jeżeli zastosujemy mechanikę międzyszczękową do korekty klasy 2, we're going to need 6 more millimeters. to potrzeba nam dodatkowych 6 mm. So we've got a total of 25 millimeter needs. Daje to w sumie potrzebę 25 mm. But on the positive side, we're only going to get 15 millimeters of space from extraction. Ale luki koekstrakcyjne będą wynosiły jedynie 15 mm. So we're still going to need 10 millimeters of extra space somewhere. Nadal potrzebna jest nam dodatkowa przestrzeń o wielkości 10 mm. And this is just in the lower arch. To jest tylko w łuku dolnym. Now, let's use what I've given you, this modified Steiner. Wykorzystajmy ten zmodyfikowany standard, który ja Państwu dałem na kartce. And by using occlusograms, Zastosowanie okluzogramu we found out that in the mandibular arch, pozwoliło stwierdzić, że w żuchwie we only had 5 millimeters of discrepancy. niedobór miejsca wynosi tylko 5 mm. Mesial molar movement, we would have to move those molars forward 10 millimeters, 5 millimeters on either side. Potrzebujemy przesunięcia medialnego trzonowców o 5 mm z każdej strony. And if we took out mandibular premolars, jeżeli usuniemy przedtrzonowce w żuchwie, that 15 millimeters to uzyskamy 15 mm miejsca, would equal this 15 millimeters. to równoważy wartości poprzedniej, minus 5 minus 10. Now, if we take out, if we take out 15 millimeters of teeth in the maxillary arch, jeżeli usuniemy zęby tak, że otrzymamy 15 mm miejsca w szczęce, and we need 5 millimeters more to relocate those canines distally, i potrzeba nam dodatkowych 5 mm, żeby cofnąć kły dystalnie, and we have a maxillary discrepancy of 17, mamy niedobór miejsca w szczęce 17 mm, we're still going to need 7 millimeters of space. to nadal potrzebna jest nam dodatkowa przestrzeń o wielkości 7 mm. See? Okay. Let's go and see what happened. Popatrzmy, co się stało. See, I've got that end on. Widzicie? Klasa dyskowa. Because these incisors went back. Cofnęły się siekacze. And the canine went back about 3 or 4 millimeters. Również o 3-4 mm cofnęły się kły. This is just like the illustration I just showed you. To jest tak jak ilustracja, którą Państwu pokazałem. And even if I succeed in moving all of these posterior teeth forward to close this space, I nawet jeżeli uda mi się przesunąć wszystkie zęby boczne do przodu, zamykając lukę, I still have an end on canine. to nadal mamy klasę mózgową na tłach. You see, we still got this space closed up. Nadal mamy tę lukę do zamknięcia. And all the space is closed up in there. I wszystkie luki zamknięte wokół głównych. So what I did was put on a closing loop in the lower. To co zrobiłem, zastosowałem mechanikę pętli zamykającej w bufie And an MPA. I aparat MTA, It works like a Hertz, który działa jak HEP, but it attaches to the arch wire. ale jest połączony z łukiem aparatu. And I'm trying to bring these teeth, these posterior teeth forward. Starałem się w ten sposób przesunąć zęby boczne do przodu And I'm trying to push these lower incisors back forward. i wypchnąć podobnie ku przodowi dolne siekacze. And so that's where we ended up.
I moved. To jest rezultat końcowy. I moved, so I don't know how you finished it. I moved away. Aha, ja się wyprowadziłam stąd, nie wiem, jaki jest ostateczny wynik leczenia tego pacjenta. But that's an excellent illustration A to jest doskonała ilustracja of what happens when you take mandibular premolars out in a class 2 case. tego, co dzieje się, jeżeli w przypadku klasy drugiej usuwamy przestrzoną przerzucie. Now, look at this modified Steiner box. Spójrzmy na tę zmodyfikowaną tabelę pomiarów. If I had treated this arch length discrepancy of 5 millimeters Gdybym leczył ten brak miejsca w włókie 5 mm with an interproximal reduction za of 5 pomocą millimeters, jedynie strippingu, that would have taken care of the discrepancy. to rozładowało wykluczenie. And to reduce 5 millimeters of enamel in the lower arch is very simple. I bardzo prosto jest zredukować szkliwo 5 mm. Now, in the maxillary arch, I still have this 17 millimeters, Szczęście niedobór miejsca wynosi 17 mm, and if I strip 2 millimeters, czyli zniesienie grubości szkliwa 2 mm, then take out these 15 millimeters of teeth. i ekstrakcja 15 mm zębów That's going to match the daje 17 razem millimeter 17 mm. discrepancy. So we end up with 0, 0. Kończymy na 0 i 0. That would have been the way to treat this patient. To jest sposób, jaki powinno się leczyć tego pacjenta. I didn't do it. Ja tego wtedy nie zrobiłem. It makes much more work for you, To jest dużo bardziej pracochłonne, much more uncertainty, jest dużo bardziej niepewne. and the patient suffers. I pacjent cierpi. And if you use the APO line to plan treatment in this class 2, Jeżeli wykorzystamy linię apogonio, aby zaplanować leczenie klasy you drugiej, only need to move these incisors back 2 millimeters. to okazuje się, że te siekacze trzeba cofnąć jedynie o 2 mm, For a total of 4 millimeters. to pomnożone przez 2 daje 4 mm. But it still tells you to move the lower incisors back. Ale nadal celem leczenia jest cofanie głównych siekaczy. Now let's use the NA line for this patient. Jeżeli wykorzystamy tego pacjenta linię NA, That's premolars. stacja krowi to wszystko, See, it tells you that the upper incisor is right where it needs to be, to widzimy, że górne siekacze stoją prawidłowo, and it tells you that the lower incisors is right where it should be. podobnie jak siekacze dolne. So it says don't change the lower incisor. Czyli nie powinniśmy zmieniać położenia dolnych siekaczy. Don't change the upper incisor. Podobnie jak i górnych. Well, let's see what the A line says. A co mówi nam linia A? The A line says, that upper incisor is right where it needs to be. Linia A potwierdza prawidłowe położenie głównych So, siekaczy. the lower incisors related correctly to it, it says don't change it. A ponieważ nagryzy są optymalne, nie powinniśmy nic zmieniać. Now look at this patient right Spójrzmy here. na ten pacjentę. Got it? Class 2. Klasa druga, Endone on this side. to strona. Now this is her occlusogram, Tu okluzogram. and we needed about 6 millimeters more space. Potrzebna nam była przestrzeń 6 mm. This is a one-to-one photograph, To jest fotografia izometryczna, so I could put her occlusogram on top of the photograph. dlatego okluzogram położyłam bezpośrednio na We had zdjęciu. about 6 millimeters of discrepancy. Well, here's the way she finished up. I to jest rezultat końcowy. Looks pretty good from the front. Wygląda całkiem dobrze z przodu, So, ale to jeśli chodzi o okluzy the boczne, same thing. You take out those lower premolars, to samo. Usunęliśmy dolne przedstronące. and look at that side. Położymy tutaj. It's not going to work out. To nie działa. So just, if you never learn another thing about class 2 malocclusions, Jeśli nie znacie Państwo nic innego dotyczących Don't. leczenia drugiej klasy, don't ever
take out lower premolars. To nigdy nie usuwajcie drugich przestrzonowych. It's not going to work out. To nie będzie działało. Now, occasionally, Z czasu do czasu I will make a fairly good choice. udawało mi się dokonać dobrego wyboru. And here's the class two. Tutaj mamy klasę drugą. Crowding, Tłoczenie. crowding, Tłoczenie. and we took out only upper first premolars. Usuwaliśmy tylko górne zęby przestrzonowe. And it was finished in a nice class one. I skończyło się to uzyskaniem klasy pierwszej na kład. What we did, Co zrobiliśmy? we polished about 5 or 6 millimeters of wood. Zaszpikowaliśmy 5-6 mm szkliwawym cudownym. When you look and you say, well, it's sort of hard to tell where you polish. Kiedy patrzymy, trudno jest ocenić, w którym miejscu wykonany został flipping. But with many adult patients, Ale u wielu dorosłych pacjentów the crowding that you see in the tłoczenie, które dentist obserwujemy, will be due to these restorations. spowodowane jest tymi wypełnieniami. Because what does the dentist do? Co robi stomatolog? He puts a separator in there Wkłada separator and he overfills the sides. i często przekracza rozmiar zęba. Because he doesn't want any food traps. Ze względu na to, że nie chce, aby były stworzone So as miejsca retencyjne na resztki So pokarmowe. as he overfills that, W momencie, kiedy wypełnienie jest nadgorliwe, zbyt duże, that makes these anterior teeth get crowded. prowadzi do stworzenia odcinków przednich. So you can go back in here in the posterior area Więc możemy cofnąć się tutaj do tych bocznych and you odcinków can polish almost with impunity without risk. i możemy wznosić duże obszary zęba bez żadnego ryzyka. So that's a real good place to pick up about 5 or 6 millimeters. I to jest naprawdę dobry odcinek łuku na zaszlifowanie 5-6 mm materiału zębowego. And that's the way it's done. To jest rezultat końcowy. So the BPO is going to give you a precise goal and Wizualizacja celów leczenia może dać Państwu precyzyjny właśnie cel. and you want to put it, we're going to do these BPOs after lunch, To BPO będziemy robili po obiedzie. but you want to put this BPO in a very prominent place in your patient record. I to, co należy zrobić, to po dokonaniu analizy BPO umieszczenie jej w bardzo widocznym miejscu w historii choroby pacjenta. Because it's going to show you where you want to position these teeth. Dlatego, że wizualizacja celów leczenia pozwoli Państwu, będzie Państwu dokładnie przypominała o tym, gdzie chcecie umiejscowić zęby. And you can look at that and it's a picture for you. Można się na to patrzeć i będzie to jak zdjęcie dla Państwa. And every time you go to that patient's record, there is your picture of your treatment. I w każdym momencie, gdy będziecie Państwo czytali kartę pacjenta, będziecie mieli zdjęcie swojego przebiegu leczenia. And that reminds you of your original intention. To będzie przypominało Państwu o Waszych pierwotnych zamiarach. So just to help you remember this, A zatem, by pomóc Państwu zapamiętać to, not to forget your Nie zapomnij. original intention. nie zapomnieć o Waszych pierwotnych zamiarach. I want to show you and share with you this video Chcę Państwu pokazać krótki film about a fellow who did forget his original intention. o jednym Pachu, który zapomniał o swoich pierwotnych zamiarach. This is in Thailand. Yeah. The point is, don't forget your original intention.
The original Nie intention należy zapominać o swoich pierwotnych zamiarach. is to knock the other guy out. Waszym pierwotnym zamiarem jest znokautowanie przeciwnika, It's not to protect your person. a nie ochrona samych siebie. See, and so keep your original intention in mind by putting your VTO someplace in your record where you can see it every time the patient comes in. Pamiętajcie Państwo o swoim oczywiście zamiarze, ale powiedzcie sobie, czy w widocznym miejscu w karcie pacjenta umieścicie VTO po to, aby wracać do niego od czasu do czasu, kiedy pacjent pojawia się na wizytach. I think this is a real good place to stop. We've got about 10 minutes. Myślę, że to dobry moment na przerwę. And when we come back, we're going to do VTOs for both of these patients I kiedy wrócimy, that you've already wykonamy done the measurements on. VTO dla obydwu pacjentów. Okay? Are there any questions at this point? Ale czy są jakieś pytania? And don't hesitate to tell me if you think I'm wrong. Nie wahajcie się Państwo, jeśli uważacie, że nie mam racji, proszę podzielcie się tym ze mną. I'm very accustomed to being told that I'm wrong. Ja jestem przyzwyczajony do tego, że mówi mi się, iż popełniam błąd. I've been married 52 years, Jestem żonaty od 52 lat. so it doesn't hurt my feelings. Dlatego nie urazicie mnie Państwo. But any questions? Czy jakieś pytania? Okay. Okej. We'll come back and do the VTOs after lunch, I and we'll po obiedzie z nowymi siłami przystępujemy do VTO i wizualizacji cały czas. and we'll probably do the programs this afternoon. Prawdopodobnie również tylko w tej popołudniowej sesji wykonamy ortodogramy. And we'll probably go back to this tomorrow. I do modeli wrócimy jutro. Dlatego to już na początku. 17 dyskrepancja w ten. The question is, the last slide. How did you evaluate 17 millimeters of discrepancy in maxilla? With an occlusogram. Do okulogrammu. Yeah, with an occlusogram. And we'll show you how to do those. Pokażę Państwu, jak to zrobić. Okay. So we'll go to lunch. Obiad jest o 13:30. Macie Państwo jeszcze chwilkę, żeby parę minut wykorzystać. Proszę, i o 13:30 zapraszamy do restauracji.